Hello everyone, this is Marta from Drop of Sunshine. Welcome on my YouTube channel. Dzień dobry kochani, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie. My friends, this is the video from my last night live classes, and unfortunately my microphone was playing up, so the audio was absolutely inadmissible, and for that I will try to re-record it in 2 languages simultaneously, so my Polish friends, I could make them up for all the bad noises yesterday, so they couldn't hear me giving them a instruction for the card. Kochani, na szybciutko postanowiłam nagrać tą ścieżkę w 2 językach, żeby troszeczkę Wam wynagrodzić tą złą jakość dźwięku z mojego wczorajszego live'a. So what I have here, this is the free downloadable paper, my friends, and I've made some Polish sentiments to go with it, and I also have the English version. If you will check the link to the description, you will find all of these there. To są moje darmowe napiski i papierek, znajdziecie je w linkach tutaj w opisie tego filmiku i mam nadzieję, że Wam się spodobają, że przydadzą Wam się w Waszych walentynkowych pracach i nie tylko, bo niektóre z nich będzie można wykorzystać również w ciągu roku na różne inne okazje. The card I want to show you today, it's a super fun idea, and I think this is gonna be a good card for all sorts of the wedding, anniversary creation, and for that you're gonna be needing some larger dies. Do karteczki wykorzystamy sobie dzisiaj większe wykrojniki. Speaking about the bigger dies, my friends, I do have this fabulous discount code from CRAFTSTASH, which is especially for my Drop of Sunshine friends, and if you will click on the link down below, it will take you down to the page, and if you're gonna be buying anything from the CRAFTSTASH, use that code DROP20 to give yourself that discount. Kochani, mówiąc jeszcze o dużych wykrojnikach, ja tutaj specjalnie dla Was dostałam od CRAFTSTASHa kod zniżkowy, który jest ważny do końca miesiąca i tam dostaniecie 20% między innymi na te właśnie duże, fajne wykrojniki i wiele innych rzeczy. Wszystko macie tutaj w opisie napisane co i jak. So I'm starting from taking a big 8x8 size card base, and this is the card base I've created myself from the bigger paper, but if you have A4 size you can glue to pages and that will be working fine as well. I'm placing my die so the top edges will go over the scoring line, and this way the card will stay conjoined. I'm needing the die which is slightly smaller from my card, so that will give me around 1/2 inch border from left and right side. Przykładam sobie duży wykrojnik i staram się go ułożyć w ten sposób, żeby górna krawędź została nieprzecięta. Wykrojnik musi być nieco mniejszy niż kartka, tak żeby po obu stronach zostały takie mniej więcej centymetrowe, 1,5 centymetrowe przerwy. As we're gonna be creating some partial die cutting, I would recommend you to adhere your die directly to your card. But please try to use some sort of a low-tack tape or washi tape, something which will not tear your paper when you're gonna be taking it off from once you cut it out. Będziemy sobie robić tutaj takie wycinanie, ale takie tylko częściowe, czyli nie cały wykrojnik, i dlatego też polecam Wam przykleić wykrojnik do karteczki po to, żeby on się Wam nie przesunął i żeby wszystko Wam się wycięło prosto. I'm trying to position my die so it's not gonna be twisted, it's gonna be straight down, and once I'm happy with the placement, I am securing it in a few places using this washi tape. Przykładam sobie tak wykrojnik, żeby on był prostopadle do dołu, żeby nie był przekrzywiony, żeby wszyściutko było równiutko, i tutaj przyklejam go sobie z każdej strony, żeby właśnie mi się w trakcie wycinania nic nie poruszyło. I'm gonna be placing on my die cutting machine, and here I just want to show you how I'm gonna do it. I will place my card with the die on the base plate, and then the cutting plate, once I'm gonna be putting it through, I will leave the end of my die
behind the edge of the cutting plate. So as you can see here, there is around 2 centimeters away from the cutting edge, and I'm doing that because I don't want my heart to fall off from my card. Wykroiłam sobie tutaj, jak możecie zobaczyć, nie do końca. Wkładam ten talerzyk, żeby tam odrobinka mi się wystawała, ten rożek serduszka, żeby mi się to nie odłączyło od mojej karteczki. And once I'm happy, I am just moving my die cutting machine back and forth. So that's why it's a good idea to keep it at here, and then I am just cutting it through, but the whole heart will still stay conjoined with the rest of the card. And here I am just checking if everything went right, and once I'm happy, I am just taking off all the tape and my die away from the card. I jeszcze na szybciutko sprawdziłam sobie, czy wszystko mi się dobrze wycięło, i jak już jestem zadowolona, to odklejam sobie ten wykrojnik i tą tasiemkę zdejmuję. Once our partial die cutting will be done, we can proceed with the next step, which will be using some scoring board to create some line. We're going to be creating something which will be looking like a stepper card, but it's gonna have this beautiful heart shape on the top. Jak już mamy tutaj wykrojone, będziemy sobie robić bigowanie na naszej tablicy. I tutaj przyda nam się linijka, dlatego że będziemy sobie robić przerwy w tych miejscach, gdzie mamy to serduszko. I'm placing my card base on the scoring board, and I'm pressing it towards this left upper corner, so it all will be nice and straight. And now I'm gonna be creating the scoring line, but the scoring line will be going only on the outside portion of this die cut element, and I'm trying to make sure they are meeting to the point when my when my partially die line is going. Będę sobie teraz robić te linie i zobaczcie, robię je tylko właśnie do tych punktów, gdzie miałam to gdzie ten wykrojnik mi tutaj skończył to wycinanie, i potem powtarzam sobie tą samą odległość i tworzę kolejną linię. I am now repeating the same measurement, so in my case that was 2 inches, and then I'm making another line on the 4 inches size. And the good tip for that, if you want to have this nice measurement which will be like equal 2 inches, 1.5 inch, you can also trace yourself a little pencil mark on your card base before you will start cutting your element, and this way you will know where to place your plates, so you could have this equal 2 inches strip and not like 1 7/8 or something. But I don't mind, it was just pure coincidence. I've managed to get myself exactly 2 inches when I was just eyeballing it with the die cutting, but if you want to make sure you're gonna have this stray 2 inches size, then definitely create yourself a little pencil mark. I teraz zrobiłam sobie te linie, zobaczcie, składam sobie karteczkę, i tutaj taka szybka jeszcze porada, że jeżeli chcecie mieć te paski, żeby Wam wychodziły równo, właśnie tak jak mi 2 cale czy tam 5 cm, to przed rozpoczęciem wycinania możecie sobie delikatnie ołówkiem zrobić taką kreseczkę, i w tym momencie będziecie wiedzieli do tej kreseczki, żeby przyłożyć Wasze talerzyki do wycinania, i zostanie Wam właśnie ta równa odległość, żebyście potem mogli sobie łatwo te bigowania zrobić. To fold my card, I am starting from making this mount fold, and then the second one is the valley, and this way I have this beautiful stepper card with the heart shape on the front. I am reinforcing my scoring line with the bone folder, and this way I'm making sure my card stand nicely. Żeby złożyć karteczkę, najpierw zaginam sobie do środka, a potem na zewnątrz, czyli tak
po angielsku robię taką najpierw górkę, a potem dolinę zagięcia, jak oni tutaj to nazywają. I teraz jeszcze, żeby pozbyć się tutaj tych serduszek, przyciętych brzegów, żeby pozbyć się tego wrażenia, że tam od góry brakuje odrobinki tego serduszka, ja docinam sobie dodatkowo jeszcze jedno serducho właśnie z tego samego białego papieru i po przyklejeniu na górę wszystko mi się tutaj zamaskuje i już nie będzie widać, że czegokolwiek tam brakowało. My friends, as there is the missing elements from the top of my card, this heart is a little bit missing that beautiful scallop edge. I wanted to cut additional heart, which I will adhere on the top of my card, and this way I will mask off this edge, and I will make sure that I have this full lovely looking heart on the front of my card. Once my heart is cut out, I will adhere it, and for that I will recommend you to use some sort of the liquid glue, because the edge of my heart has this beautiful scallop finish. It would be just impossible to glue it with the tape, and I want this edge to be really, lying tight, so I don't want any holes in between, so that's why I'm gonna be using the liquid glue instead of the tape. I'm taking my finger, making sure I go to all those nooks and crannies, so my heart will be just adhere perfectly. Po wycięciu tego serduszka ja będę je sobie przyklejać. Tu korzystam z pomocy kleju takiego w płynie, dlatego że w przeciwieństwie do taśmy, dlatego że tutaj ten brzeg serduszka jest ozdobny i chciałabym, żeby te wszystkie takie właśnie drobinki mi tutaj się dobrze przykleiły i byłoby mi ciężko po prostu taśmą z tego skorzystać. So now, once the card base is pretty much finished, I'm gonna be proceeding with dressing up my card for today, because unfortunately, as I've mentioned in the beginning, the live classes I was holding, the quality of the audio was absolutely awful. I had to change my plan, and I actually did very simple dressing up, so I was trying to make sure I'm not gonna keep everyone longer hearing to this like a squeaky noise with my camera. So for that I've just cut this quick heart with my from the paper, and this is the free downloadable paper which I've mentioned you at the beginning. I have the paper and the labels in two different versions, which one is in English and the second one is in Polish. Moi drodzy, ponieważ tego live'a nieszczęsnego wczorajszego mojego, ten mikrofon mój nie działał jak należy, ja już nie chciałam przedłużać, więc starałam się tak na szybciutko wykończyć. Co prawda pomysł miałam troszeczkę inny, chciałam bardziej ubogacić tą kompozycję, no ale przykro mi niestety tak było, że musicie wysłuchiwać tych dźwięków, trzasków i tego okropnego pogłosu, więc tutaj już na szybciutko troszeczkę moje plany sobie zmieniłam i nieco mniej ozdobnie wykończę tą karteczkę, ale kwestia wykańczania kartki, wiadomo, zawsze leży w gestii każdego, tutaj każdy może indywidualnie i tyle, ile warstw kompozycji, kwiatków, różnych elementów możecie sobie dołożyć, ile chcecie. So I cut this heart slightly smaller. I'm using the same dice from the same set. It's just a one size smaller, and I've cut the heart on the top part, and then the bottom piece of this card, this paper, I am creating myself the rectangle, which I will then adhere on the front bar. Wycięłam sobie to serduszko, korzystając z tego samego zestawu wykrojników, tylko jeden rozmiar mniejsze, a dodatkowo z tej pozostałej części po wydrukowaniu papierka ucięłam sobie jeszcze paseczek, który przykleję na tą część przednią, właśnie na ten taki prostokąt, który mam tutaj z przodu kartki. And this rectangular space, this is actually the perfect space to put your sentiment. Imagine yourself creating this wedding card where you can put the photography
in the middle of the heart, and then on this rectangular piece you can put your sentiment, the wedding date, or the names. So this card, it's not only for the Valentine, but will definitely will be a great idea for using all love theme creation throughout the year. And you can also change the shape. It does not have to be the heart, could be any other like oval shape or hexagonal, whatever dice you have. You can create this sort of a partial die cutting stepper card. I tutaj zobaczcie, w ogóle ten prostokącik z przodu kartki świetnie nada się właśnie na jakiś napisek. Na przykład możecie w serduszku umieścić zdjęcie ślubne, a w tym prostokącie imiona czy datę ślubu. Więc ta kartka jest naprawdę na wiele różnych okazji i niekoniecznie musi być to serduszko. Możecie sobie skorzystać z dużych wykrojników, jakiekolwiek macie, czy to owale, czy to na przykład sześciokąt, co tam kto chce, można sobie właśnie w taki kształt i taką schodkową kartkę z częściowym wykrojeniem sobie tutaj zrobić. So as I've mentioned, I'm gonna be trying to be as fast as possible to finish off that card. So I've just grabbed few of the elements. I have this sentiment which says you and me, which I thought it will be nice to finish off. I quickly cut a bunch of the white leaves because I feel this beautiful pinkish bluish color combination. It does not require to introducing any more colors, so that's why I've decided to use the white leaves, but it was also saving me the time on the coloring. The only one thing which I wanted to show you, which I really like to do, is to take this twisted nylon cord, and this is the 4.5 millimeter thick, almost half a centimeter thick nylon cord, which is normally used in the upholstery to like hold up your curtains or things like that. So you can find them in this sewing stores, and I really recommend you to have some because it's a beautiful finish on the cards, and I just love to use it many occasions. If I can, I'm just using it. Wykańczam sobie karteczkę, tak jak już wspomniałam, bardzo na szybciutko tutaj zrezygnowałam z mojego planu przyozdobienia tej kartki dużo bardziej, który miałam na początku, ale nie chciałam Was wstrzymać, no i tutaj korzystam sobie z takiego sznureczka. Chciałam Wam pokazać taki pomysł, że do ozdobienia właśnie wykrojonych kształtów możecie sobie skorzystać z takiego skręconego sznurka, który znajdziecie sobie w jakichś tam pasmanteriach, w rzeczach do biżuterii. Często do bransoletek się wykorzystuje takie sznureczki i one świetnie się nadają jako taka właśnie ramka tego wykrojonego elemencika i dodają też takiego troszeczkę, wiecie, czegoś więcej ozdobnego elementu. Przyklejam sobie tutaj też białe listki i co ważne, jeśli będziecie przyklejać ten sznurek, pomyślcie, w którym miejscu możecie zamaskować to łączenie. Tak jak ja tutaj zrobiłam, że w tym miejscu, w którym mam listki, to właśnie ten sznurek mi się łączy i już nic tam nie widać. I zobaczcie, bardzo prosta kompozycja, a jednak jak fajnie ta karteczka nam wyszła i fajnie tutaj i te kolorki zagrały, no i cała ta w ogóle pomysł i kształt. Mam nadzieję, że Wam się, kochani, tutaj spodobał. One more thing I wish to say in regards of having this cord glue around my die cut shape. Just try to think, my friends, whenever your composition, like I've hide this joining piece of the string behind those leaves, so that way no one will see, and it looks like it's a one element. And here, very simple finish. There's a space for the wishes inside. You can also finish the outside. So I hope you enjoyed this today's tutorial, and please forgive me having it in 2 languages, but my friends couldn't hear me speaking Polish yesterday, so I wanted to make it up for them.
Także kochani, mam nadzieję, że karteczka Wam się spodobała i pomysł na nią. Nie zapomnijcie, macie tutaj papierki i napisy do ściągnięcia, wszystko w linkach, a także 20% zniżki na wykrojniki od CRAFTSTASH. Tam macie link do skorzystania i kupon, kod, który należy wpisać przy robieniu zakupów. Także dziękuję Wam bardzo za pomoc i za wsparcie i za to, że jesteście i oglądacie. My friends, so that was my card for today from my yesterday live classes. I hope you enjoyed this idea. Down below in the description area you will find the papers to download, as well as the coupon code for 20% off on those dies from CRAFTSTASH, and this will include this beautiful heart-shaped die as well. Thank you so very much for all your support, for watching, for commenting, and also from clicking on my affiliate links. This is a really huge help for me and help me to focus and creating more content and free downloadable papers. Thank you so much. Stay blessed and bye bye.